Nice to see you. Hi, hello. Hello. How are you? We met Sana again on the road. He's going to mountains with his team. Nice to meet you, Sana, again. Nice to meet you too. Yeah. Good to see you again on the road. Yes, let's see again. It's a great guy. Thank you. See ya. Powoli żegnamy się z górami Karakoram. Mieliśmy jechać przez miejscowość Naran, żeby spotkać się tam z Saną, ale wyjechali wcześniej, spotkaliśmy się przed chwilą, dlatego jedziemy chyba do miejscowości Beszam, gdzie będziemy prawdopodobnie eskortowani, tak nas poinformował Sana. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ciśniemy dalej. Dojechaliśmy, nie wiemy gdzie w sumie, ale jest zablokowana droga, bo są jakieś protesty, strajki. Pan nie chciał nam powiedzieć, powiedział, że nie wie dlaczego są te strajki, ale coś w to wątpię. No i co, stoimy 20 minut albo 30, jemy banana, jemy kolę, robimy zdjęcia. Na mnie spoczywa chyba ze 100 par oczu pakistańskich facetów. Dobry banan? No nie jest najgorszy. Chyba strajk powoli się kończy i mam nadzieję, że zaraz będziemy mogli jechać. A tak się spieszyliśmy, nie to, że się spieszyliśmy, ale chcieliśmy jechać przed zmrokiem do Beszam. Nie wiem, czy teraz się to uda. Mamy 140 km. No, może być ciężko, no ale zobaczymy. Przynajmniej nie mamy eskorty, bo Sana nas straszył eskortą. No, ale jednak chyba raczej nie będzie tej eskorty. Oby tak było, oby nie było. Go! You are married 啊？ Married. 嘿，对。 Husband. 啊，他说丈夫。No have baby. Baby. To baby. 这个里面。 Baby. 啊，挺是他的开头。In front of 39 set is blasting. Boom. Wybuchy? Oh yes. Explosion? Yes. You explode? Here is safety. Okay. In front of dangerous 5 o'clock open road. 5 o'clock outside. It's 1 hour. And you, where is going? Islamabad. Islamabad. Yeah. From Islamabad, where from? Going Islamabad. From? We stay 5 days in Islamabad. Stay Islamabad, stay. Yeah, embassy. Embassy, stay. Can we go? No chance. No, okay. 那个，哎，他这儿有这个吗？这个过年嘛。 Fish allergy. Co, kurwa, ci dotknę. A ty co? O. Co, kurwa? Jacket. No. A ty co to zauważysz? No co, znowu nas zablokowali. Stoimy. Idziemy do roboty. We go work. Come on. Work. Okej. Zatrzymała nas kolejna ekipa budowlana i tym razem nie przejedziemy. Z tego co się dowiedzieliśmy, to panowie budują tutaj
tamę, dlatego droga jest zamknięta w jakichś tam godzinach, do 17 niby. Wysadzają, sprzątają i robią tamę, dlatego to jest zamknięte. W końcu postanowiliśmy się już zatrzymać, bo trzecia ekipa budowlana powiedziała, żebyśmy stali. Zagrodzili nam drogę Hiluxem. Także dlatego stoimy, ale powiedzieli, że 16:30 w drodze wyjątku możemy jechać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. You guess. Yes. You guess. Yes. Co się I am pyta? guess. 28. No, 28, no. Twój wiek? No, I'm Once again. 21. no. 21, no. 26, No. 24, No. No, 11. 20. No. No, 21. No. 89. 89. Maybe 25 or 28. No. Dobra, już powiedz im. 30. 30. 30. 30. Yes. I'm old. And me? Beautiful. You beautiful. Oh, thank you. And me? Me beautiful too? Thank you. 50? 50. Chodź tu, rzucę cię w przepaść. No dobra, za jakieś kilkanaście kilometrów skończyłoby nam się paliwo. W sumie nie to, że nie ma stacji, bo są, ale omijaliśmy takich małych stacji, chcieliśmy tankować tylko na dużych. No i potem taki kanion się zaczął i okazuje się, że pewnie te 40 km byśmy nie dojechali. Chcielibyśmy sprawdzić, ale akurat stoimy i czekamy, bo wysadzają drogę. Więc lepiej zatankować i mieć potem święty spokój, bo i tak będziemy jeździć w nocy. Okej. Najpierw mieli nas później o 4:30, teraz o 5:00, jest 5:37 i dalej nie jedziemy. Jakaś masakra po prostu. Tutaj panowie potajemnie uciekają. Chyba weźmiemy z nich przykład. Jeszcze mam nadzieję, że nie ma odpowiednią ilość paliwa, bo nie wiem, czy dobrze podzieliłem z tego jednego Giant Loopa. Bo jeśli dalej świeci rezerwa, a mi się świecą dwie kreski. Najwyżej ją będę holował, no ale mamy 36 km do stacji. No wydaje mi się, że z 2 litry jej wlałem, no to powinno starczyć nawet na 50. Abyśmy dojechali do stacji, jest 36 km chyba. Do jakiegoś podłego hotelu też jest 36 km. No chyba wolelibyśmy jechać przez Naran, tak jak było w planie. No ale kto o tym wiedział? No nikt. Ale z drugiej strony, jak się tak na chłodno to przemyśli, no to też to jest jakieś doświadczenie. Wiadomo, że jutro będziemy musieli troszeczkę nadgonić, no ale przynajmniej widzimy, jak sobie żyją w tym Pakistanie, jak tutaj wygląda codzienność ich, czy muszą czekać, denerwować się, złościć, stać w kolejce. No cóż, no tak mają. My tak nie mamy w Polsce, w Europie raczej. Jak coś to są objazdy, tu nie ma objazdu, nie ma żadnej informacji, droga jest zamknięta, wysadzają. I tyle, no byśmy dojechali bezpiecznie do tego DAS-u, 36 km i będzie ok. Kiedyś będziemy się z tego jeszcze śmiać, ale na pewno nie dzisiaj ani jutro. Chociaż może już trochę teraz. Ale to jest śmiech przez łzy. Pieszo idą ludzie, którzy nas wcześniej 2 km temu zatrzymywali, już sobie tutaj doszli. No lipa, że będzie ciemno, to jest chyba nasz najgorszy minus. Aczkolwiek cieszymy się, że nie ma ani upału, ani deszczu. No i mam nadzieję, że nic nam nie spadnie na głowę. Bo właśnie stoję koło znaku Caution Falling Stones. Wolałbym Caution Rolling Stones.
It's petrol. Petrol. Yes, Yeah, yeah. No diesel. No, petrol. Okej. Co tam, Monia? Mam paliwo, mogę jechać. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Hopa. Hello? I will come to office 3 minutes, okay? Give me 3 minutes. So we pay for luggage. Okay, thank you. Okay. Thank you. We are in Dessau city, we are in Indus guest house, and police just arrived here because they seen us to, for our safety. They are sitting with us in hotel, and this guy is a very nice guy. It's nice to meet you. Is it Mohammed? Mohammed? No, what's your name? Mohammed Riaz. Mohammed Riaz. Wojciech Borkowski. Nice to meet you. Thank you for being here. Thank you. And we just arrived before the storm. It's a lot of rain right now and sandstorms. Wow! Have you heard that? It's crazy. So we're just in time here. It was a good day. Thank you. Strzał w dziesiątkę, dotarliśmy tutaj bezpośrednio przed burzą. Jak robiliśmy ostatnie metry, tak naprawdę zaczęło już nas kropić. Właśnie się zameldowaliśmy w hotelu, policja nas spisała, zrobiła zdjęcia wiz i paszportów. Są tutaj po to, żeby nas chronić. Jak pytam po co, czy jest tu niebezpiecznie, mówią, że nie, tu jest bezpiecznie. Jesteśmy ich gośćmi i tutaj po prostu jest ich obowiązek. Tak to wygląda. Idziemy zaraz napić się czegoś zimnego i coś zjeść. Jesteśmy bardzo zmęczeni po całym dniu jazdy. Patrzcie jak się błyska. Jebnie czy nie jebnie? Średnio, bez szału. Dobra, idę do pokoju do Moni. Ciekawe czy już się ogarnęła. Za pokój zapłaciliśmy 5000 rupii. Czyli jakieś, nie wiem, strzelam $18. Ani dużo, ani mało. Jak za dwuosobowy pokój? Spoko. Standard. Dla mnie okej. Dobry. Dobry. Jak tu gorąco i duszno. To tak długo? Pyta żonka. Gdzie byłeś? Czemu nie śmierdzisz alkoholem? Masz? Skąd to wyjął? Nie wiem. Przetarł palcami, sprawdził czy czyste. Tak? Tak. Nawet jest odcisk palca. Widzisz? Nie porwało nas menu, więc zamówiliśmy sobie smażone jajka z chlebkiem. Chyba najbezpieczniej. I Monia? Chyba tak. I wyglądają nieźle, jedliśmy gorsze jajka na tym wyjeździe. Ale poziom czystości, no powiem wam, jest hardcore. Dzwonię do sanepidu. 7 i 7. No, jakiś Pozdro dla kumatych. Kapitan Bomba albo coś w tym stylu oczywiście. Monia, jedziesz? Idziemy na zakupy z bodyguardami. Nie mów po angielsku. No. Czujesz się Monia bezpiecznie? Nie. Dziwnie. No ale Za niech bardzo, będzie. Za bardzo zwracamy na siebie uwagę z nimi. tak. Okay. Thank you so much. How much? Money? Let's say 50. Panowie otwierają sklep dla nas, Tak. bo bardzo chcemy czekoladę. Chciały nam się czekoladę i teraz całe miasto jest poruszone, bo trzeba dać dla turystów czekoladę. Policja każe otworzyć sklep. Jeszcze policjant chciał nam płacić za ciastka w sklepie w ogóle. No nieźle. O, pa jakie batony są, super. Supermarket. Wow, super. To jest KitKat nawet. Yeah, very good. The best shop. Best shop. Czujemy się trochę jak prezydent, ale Tak, to nie wiem dokładnie. czy dobrze, czy źle. Idzie z nami cała ekipa. Tak, także
Jesteśmy obstawieni, jeden z przodu, dwóch z tyłu. Czujemy się bezpiecznie. Nieźle. Masakra, to jest tak śmieszne. No ciekawe. Idziemy do hotelu. Mam nadzieję, że nie śpią z nami. Mogliśmy wziąć większe łóżko. Tak. Nie no, na pewno będą tam pod hotelem albo na korytarzu. Nie ich sprawa. W sumie tak. Tam z higieną na bakier. A tak robi jajeczka. Super. Myśleliśmy, że... Nic nie myśleliśmy. Znaczy myśleliśmy, że będziemy mieć eskortę, ale pan zrobił tylko zdjęcia tablic, a drugi spał w pokoju obok, żeby nas pilnować. Wczoraj jeszcze byli z nami na zakupach. No i co? I zrobił zdjęcia tablic i powiedział, że możemy jechać. Jest mega zamieszanie, chyba wszyscy jadą do szkoły, wszyscy się na mnie patrzą i na worka. Także no, jest ciekawie. To chyba taki ostatni moment przed Islamabadem, żeby doświadczyć takiej pakistańskiej codzienności i takiego prawdziwego pakistańskiego życia. Także jedziemy. No i dzisiaj mam nadzieję, że dotrzemy do Islamabadu. Do Coyote Trail. Do Coyote Trail. Musimy tam dotrzeć, bo czeka na mnie pyszne rolo bum bum. Rolo bum bum, tak, tak. I mango shake. Bye bye. Thank you. Cześć. Co masz na głowie? Masz głowę pełną roboty. Pakistański klasyk, tak? Żeby się napić kawy w Pakistanie, trzeba po prostu zatrzymać się przy jakimś hotelu. Wszystkie jadłodajnie przydrożne, tak zwane daby, no nie serwują niestety kawy, także lepiej celować w jakiś hotel. I tak to właśnie zrobiliśmy i zamówiliśmy kawkę i zieloną herbatkę. Pomimo tego, że jedziemy drogą N35, czyli Karakoram Highway, to niestety już żegnamy się z tymi pięknymi górami. Już klimat i krajobraz jest zupełnie inny. Jest dużo chłodniej, jest bardziej zielono, bardziej płasko, góry się gończą, przede wszystkim te kamieniste. No i muszę przyznać, że tam gdzie byliśmy było po prostu przepięknie. Spędziliśmy 2 tygodnie w górach Karakoram i było po prostu obłędnie. Myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że było to najpiękniejsze miejsce, w jakim byłem do tej pory, ale jeszcze wiele przede mną, także zobaczymy. Ale naprawdę warto. Jedziemy teraz do Islamabadu, zostało nam jakieś 180 km. Niestety droga jest bardzo ciężka, zaczęliśmy o 8:30 i do tej pory zrobiliśmy dopiero 140 km, a jest około 13, także bardzo topornie nam to idzie. Stan dróg jest średni, mamy jakieś checkpointy, checkposty, sprawdzają nam paszporty, dokumenty. Przejeżdżamy też przez niewielkie miasta, gdzie po prostu ruch jest ogromny i jedziemy tam 10-11 na godzinę. Chcieliśmy troszeczkę spróbować i wbić się na autostradę, co jest nielegalne dla motocykli,
No ale niestety się nie udało. Wtedy byśmy byli za 2 godziny chyba w Islamabadzie. Dziwne prawo, no ale niestety tak funkcjonuje. Ja trochę to rozumiem, bo motocyklem jednośladem jeździ tutaj każdy, więc nie dziwię się, że nie chcą ich na autostradach. Nawet strażnik na autostradzie na bramce dzwonił do swojego przełożonego przy nas i pytał, czy możemy jechać. Jesteśmy turystami, mamy ciężkie motocykle. No niestety powiedział, że no permission, no permission. Musieliśmy zawrócić i jedziemy zwykłą drogą N35. Oby dzisiaj bezpiecznie dojechać do Islamabadu, taki jest nasz cel. Pewnie dojedziemy w nocy, ale chcemy tam dotrzeć po prostu. Jutro idziemy na wybory do ambasady polskiej i też mamy już zapewniony nocleg usany w Coyote Trail, którego nie ma, ale jego ziomeczek i nasz ziomeczek Raja nam bardzo z tym pomoże. Także szybka kawka i ciśniemy dalej, bo dzień coraz krótszy. Staś mandat, Monia? To chuj wie co. Dobra, dobra. O, jeszcze następni przyjechali. A się przytulają. Okej. Dostaliśmy mandat 1000 i spadamy. I co zrobisz? Nic nie zrobisz. Dojechaliśmy, to po prostu był hardcore dzisiaj. Jechaliśmy 10,5 godziny, a zrobiliśmy za ten czas 334 km, a mieliśmy tylko pół godziny przerwy, tak to cały czas jechaliśmy, czyli 33 na godzinę średnia prędkość. No naprawdę masakra, albo po prostu na początku były bardzo kręte drogi, przepaście, potem mega wzmożony ruch, czasem też bardzo kiepska nawierzchnia. No i tak zeszło. Jeszcze jakieś kontrole były paszportowe, niepaszportowe. No ale na szczęście jesteśmy usany w Coyote Trail. Niestety go nie ma, on jest tam, gdzie my byliśmy wcześniej. Dotarliśmy do Islamabadu, pewnie spędzimy tutaj 2 albo 3 noce. To był nasz cel na dzisiaj, jechaliśmy może 40 minut po zmroku, ale udało się bezpiecznie dojechać. Nie było łatwo. Jutro idziemy na wybory, zagłosować do ambasady polskiej i musimy jeszcze ogarnąć wizę irańską. W poniedziałek prawdopodobnie, bo dzisiaj jest sobota. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Idziemy się przebrać i jedziemy zaraz coś zjeść do Bum Bum. Pyszne chicken rollo z garlic mayo sosem i shake mango. Także taki jest plan, ale najpierw trzeba roztroczyć rzeczy i zanieść się do pokoju. To był ciężki dzień. Nie, Monia? Tak. Chyba drugi najcięższy zaraz po eskorcie. Może tak być. No i właśnie tak to jest, jak się ma jakiś cel. Dlatego w podróży lepiej, my tak wolimy, żeby nie mieć celu, po prostu jedziesz, kończy się dzień, rozbijasz namiot albo znajdujesz hotel, idziesz spać, a nie ciśniesz na siłę każdego dnia, żeby dojechać, bo właśnie to jest niebezpieczne po prostu. Człowiek jest zmęczony, jest ciemno, trochę ryzykuje, nie oszukujmy się, ale czasem trzeba, staramy się tego unikać. Prysznic wzięty, wzięliśmy sobie Uberka za $1, zamówiliśmy Rollo. Mamy soczki, super, thank you, shukriya. Mamy lemoniatki i soczki, zamówiliśmy Rollo, to co nam zamawiał Sana ostatnio. I się wozimy, szkoda, że nie ma Sany, ale jest git. Zdrówko, takie dobre. A potem mango shake musi wjechać. To prawdopodobnie 2 ostatnie mango shake'i w Pakistanie. Dostaliśmy je na specjalne zamówienie. Chcieliśmy zamówić ogólnie mango shake. Przyjechaliśmy do tego miejsca, gdzie byliśmy 2 tygodnie temu z Saną i no i zamówiliśmy, no ale pan powiedział, że już tak jakby mango sezon is finish. No i my tak, o nie, o naprawdę.
No i pan się nad nami zlitował i powiedział, że dobra, to jak wy tak kochacie mango shake'i, to załatwimy. No i jakiś chłopak przyniósł nam teraz dwa mango shake'i. Także nie wiem skąd, nie wiem jak, ale Zdrówko. zdrówko, to by było dobre. Oj, takie słodziutkie i dobre. Pyszne. Ale niestety nie mamy przypisu, także Tak, no nie musimy znaleźć w widzieliśmy, jak necie. robili, wiesz. Przynieśli gdzieś tam z piwnicy. Z podziemia mangowego. Powiedz o mandacie, Monia. Nie, Co dzisiaj dostaliśmy? nie, Jak to nie, jak tak? No powiedz, co dostaliśmy. mandat. A za co? Za to, że był policjant na drodze. Aha. Monia, co dostałeś mandat dzisiaj? No weź powiedz historię. Nie. Bo jestem goły, to nie mogę. Dostaliśmy mandat za to, że wjechaliśmy na autostradę, a nie wolno wjeżdżać na autostradę motocyklem. A wiedzieliśmy o tym? Wiedzieliśmy. Ile razy wjeżdżaliśmy na autostradę? Bo to do 3 razy sztuka. A dużo tego mandatu? Bardzo. Ile? Myślę, że nie starczy nam pieniędzy przez to. Tak. 3 Co 3? dolary. $3. Za 2 osoby. Co 2 osoby. Ale pan był bardzo niemiły i agresywny. To prawda. I mówił do mnie jak do psa. Sit down.